No to kochani, gdzie jedziemy teraz? Z Akunem? Może do Dubaju. O, lecimy do Dubaju. No i tak jak DJ Akun mówi, lecimy do Dubaju. Dałem na początku kilka zdjęć naszego wspaniałego fotografa Petera. No, wsiadłem sobie do pociągu, żeby przejechać jedną stację przed lotniskiem, bo tam zaparkowałem auto i stwierdziłem, że sobie kupię bilet, bo może na to jedną stację będzie kontrola. No i była i miałem mega szczęście, że kupiłem ten bilet. Tutaj na lotnisku była jakaś awaria samolotu, bez samolotu i zrobili zebranie. No, jedzenie w samolocie, jak to jedzenie w samolocie. Odgrzewane kotlety, jakieś przesiadka szybka. Trzeba szukać Kate'a, mało czasu. Wziąłem sobie sok, niby świeżo wyciskany, ale że było późno, więc pewnie był stary. No a tutaj biznes klasa i moja noga troszeczkę prawie w biznes klasie. Kolejne odgrzewane jedzenie. Trochę wiało na zewnątrz samolotu, 152 na godzinę, całkiem szybko. Tutaj ciekawa sprawa, bo dla tego ekranu był pilot, który dopiero może zauważyłem po 2 godzinach, że on tam jest i mogłem nim sterować. Tu nawet klawiaturę ma ten pilot. Późno do hotelu żeśmy zajechali, więc tylko zrobiłem sobie taki filmik lobby plus recepcji. No ogólnie hotel na wypasie, że tak powiem. Piękne windy i ho. A tutaj droga właśnie od wind do pokoju. Śniadanie z rana bardzo fajne, duży wybór i nam też robili do stolika, co chcieliśmy, jakieś jajecznice i tak dalej. No, tutaj elektryczne zasłony w pokoju i piękny widok. To jest ogólnie centrum handlowe pod ziemią, a tam jest duży hotel naprzeciwko, taki podłużny, wysoki. I te centrum handlowe łączy te 2 hotele. Ciekawa sprawa. Ponagrywałem w centrum handlowym, tam jakieś sklepy, jak to wygląda od środka. No już to widziałem kiedyś, nagrywam dla Was. Tu jakieś auto w ogóle postawili, nie wiem co to za auto, jak ktoś wie to może napisać. I ten co robił zawody ma nawet swoją sieć sklepów z zdrowym jedzeniem, tu było niezdrowe jedzenie, a tu już Ferrari. No po spacerku po centrum handlowym poszliśmy na basen hotelowy, który był całkiem spoko. W sumie jakiś nieogromny, ale wystarczający dla gości hotelowych, tak mi się wydaje. I śmiesznie, bo woda ma 1,75 m. Normalnie ma chyba 1,30 m czy 40 m, więc było całkiem głęboko. No i widok z basenu na centrum. Poszliśmy na szybką pizzę z Sebastianem i potem mieliśmy w ogóle nagrywki w mieście, żeśmy jeździli przez miasto. Ogólnie Dubaj to jest, no oprócz centrum to jest cały czas budowa, wieżowce. Osiedle wieżowców i potem znowu kolejne osiedle wieżowców, tak jak był kolejny Dubaj, tego jest mnóstwo naprawdę. No, rok temu tyle nie widziałem, no, co w tym roku. Tutaj na takiej linie z jednego wieżowca po lewej stronie można było nad mostem przejechać się i tam gdzieś się lądowało po prawej. Też taka atrakcja fajna. Zajechaliśmy na miejsce, żeby porobić parę zdjęć. Tutaj koło chyba większe niż w Londynie. Nieduża plaża. Niedużo ludzi, w sumie całkiem spoko, ale był wrzesień, nie, październik, no to może już po sezonie. To podobno są jakieś stare hotele takie w Dubaju. O, i wielbłądy na plaży. Nawet stąd było je czuć. Kia pięknie się wpasowała w parking aut nowoczesnych. Coś tutaj mówili, że jakiś tam super willa, jakiś dom jakiegoś znanego gościa, ale w sumie nie słuchałem za bardzo. No ale nagrałem, może ktoś zna. Dość znany hotel w Dubaju z lądowiskiem na helikoptery i kolejna budowa, super. Zajechaliśmy do sponsora, do sponsora i do założyciela siłowni, do właściciela, który organizował te zawody całe, Binus Classic. I tam też dobrze wyposażona siłownia, z szczerego złota mają hantle, także też fajnie takimi hantlymi sobie podźwigać. No tutaj podnoszę
handla, który waży 500 funtów, czyli jakieś tam 230 kg około, bo robili handle po 150 i chyba za dużo osób podnosiło na świecie, także zrobili większe. To jest ten hotel Obelisk w nocy i widok z balkonu. Tu był stek, ale go zjadłem, więc talerz nagrałem i duże pieprzniczki, solniczki. Pierwszy dzień zawodów weszliśmy na te targi, oczywiście było ciepło, więc jak się weszło do środka, to od razu ulga. No i tam przeszliśmy się po tych targach. To były w sumie dość nieduże targi, no ale nagrałem trochę, żeby pooglądali, jak to tam było. Duże stoisko Panaty, dobry sprzęt do dźwigania. Jakiś suplet, tego nie znam w ogóle. Tam też coś w tle jest, co nie znam. Mogę zamiast C4 w Dubaju mają C5, nie wiem o co chodzi. No i tam główna scena. Bardzo ważne zebranie przed zawodami. I tutaj przygotowania sprzętu. No i tutaj już filmik pionowy niestety, więc musiałem tak wyciąć. Hantel, 100 kg na powtórzenia. Tutaj udało mi się trochę łopatkę nastawić przed zawodami, więc całkiem ok, bo myślałem, że wycisnę 0, wycisnąłem 4. Jestem całkiem zadowolony z tego, że ten bark i łopatka współgrały ze sobą i mogłem to zrobić. No i czwarte powtórzenie, bo tam jednego w międzyczasie nie udało mi się utrzymać. Nasz 70-letni komentator z duszą 20-latka tańcuje sobie z DJ-ką. On jest naprawdę świetny gość. Druga konkurencja, ciągi na aucie, tam było gdzieś 350 kg mniej więcej, nawet nie wiem ile było. No, nie było lekko, było ciężko dość. Zrobiłem 4, zadowolony jakiś super nie jestem, ale też nie jestem smutny. Wiem, że jeszcze po tej kontuzji w lipcu nie jestem w stanie tej prawej nogi użyć tak jak chciałbym, ale już jest coraz lepiej, także mam nadzieję, że za 3 tygodnie już do zawodów, do finałów się mi uda to jeszcze bardziej podkręcić, ale nie oczekuję cudów, wiadomo. My się przygotowujemy na trzecią konkurencję, tu jakieś baby wchodzą nam na strefę i zaczynają sobie tańczyć zumbę. Pytałem się organizatora, o co chodzi, ale on też w sumie nie wiedział. No, rzuty nie były jakoś super zorganizowane, bo dali nam 2 worki, 3 piłki, które trzeba było rzucać przodem w ogóle. Także jedna mi spadła przed tym, no tak se, no nie wiem co powiedzieć. W efekcie jakieś tam punkty dostałem. Tu nagrałem dla was pokój, bo zapomniałem wcześniej, więc pokój przestronny, duży. Łazienka też fajna, duża wanna, w której nie byłem. Prysznic duży, fajny, można się zmieścić, tańczyć. Garderoba nawet była oddzielna. W sumie niepotrzebna, ale też fajna. No i pojechaliśmy razem z Sebą do centrum, do Dubaju. Parę rzeczy ponagrywałem w międzyczasie, taka ramka na zdjęcia, że może bym się mógł nie zmieścić, nawet parę jakichś tam budynków, wieżowców po drodze. No. Taki Dubaj. Tu jest to Muzeum Nowoczesności, czy Sztuki Nowoczesnej, chyba. No po prostu tam są jakieś tam roboty, nie? No tutaj prawie już dojechaliśmy do tego Dubai Mall, a tam zaczęliśmy od Chinatown, w ogóle taka dzielnica tego centrum handlowego, bo to ogromne centrum handlowe jest naprawdę duże, więc można nazwać, że dzielnica Chinatown. Lodowisko mają sobie gdzieś tam, nie wiem, z nudą zrobili lodowisko. Tu dużo poziomów, w ogóle ciężko się połapać też, gdzie jest co. No tutaj dość znane chyba wodospady z jakimiś gościami, co lecą w dół, tam kolejny, drugi wodospad. No i chyba główna atrakcja tego całego centrum handlowego, czyli ogromne akwarium z rekinami w środku centrum. I naprawdę tam są rekiny i one nie są wcale małe. I piranie, nie, piranie też są, a nie wiem w sumie co tam jest. Można wygooglować w sumie. Ja nie wygooglowałem, widziałem, fajna sytuacja.
Tu jakaś smutna ryba. Sklep ze słodyczami. Też fajnie zrobiony, duży wybór. Można cukrzycy dostać od samego patrzenia. No jak nie wiecie jak się zareklamować, to można się zareklamować w akwarium w Dubaju. Podeszliśmy jeszcze kupić perfumy w sklepie, no to taki sklep z perfumami, jakby tu co najmniej jakąś drogą biżuterię sprzedawali, a perfumy naprawdę fajne i w sumie nie jakieś tam mega drogie. No i ten wysoki budynek, co się tak nazywa jak aktorka i wokół niego dużo różnych ciekawych innych budynków. Tutaj też jakiś mniejszy wieżowiec, palmy, no ogólnie ciepło i fajnie. Pojechaliśmy zjeść już do tego centrum handlowego między tymi hotelami, zrobione w ogóle w stylu egipskim, więc też troszkę ponagrywałem. Do jedzenia chińska kuchnia, sushi, jakieś tam warzywa, wołowina, krewetki, no wszystko pomieszane takie chińskie, ale dobre było i ładnie tam było, i smaczne i fajnie. Na deser pieczony w oleju banan z lodami. Lody spoko, banan, nie wiem, może być. Na śniadanie 2 jajka, omlet i dużo owsianki z owocami, żeby się naładować. Pierwsza konkurencja, ciągnięcie takiego hamera, to co rok temu, tylko teraz na kostce, a nie w środku, więc się nie ślizgało. No i tutaj jestem zadowolony z tego, że mogłem użyć trochę prawej nogi. Pomimo, że jest świeżo po kontuzji i całkiem poszło. Byłem chyba nawet w tym trzeci. Super, Adam, dawaj! Że super. Super! Wróciliśmy do środka, żeby kontynuować zawody, a znowu nalot babek, które pewnie będą coś robić, brały takie buty i się skakały w koło. Czyli w sumie są kobiety w średnim wieku, które zrobią wszystko, żeby nie podnosić ciężarów. Hop, 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 sobie skaczą, a my mamy zawody i nie możemy kontynuować. Świetnie. No jak skończyły już hopsać, to w końcu mogliśmy zacząć worki 100 kg, 140, 140. Prędkość miałem całkiem w porządku i może nawet za w porządku, bo ostatni worek mi wypadł za platformę, trochę będzie ucięty na filmie niestety no i dostałem karę 2 sekund, więc w sumie całkiem łaskawie, bo jakbym musiał, znaczy wrzuciłem ten worek jeszcze raz potem, ale jakbym dostał ten drugi czas, to by była lipa. Także no tutaj mniejsze zło. Przed ostatnią konkurencją mieliśmy chwilę wolnego, to poszedłem nagrać co tam się dzieje na głównej scenie, wybory Miss Dubaju czy coś i w końcu kulę, z których też jestem całkiem zadowolony. No zrobiłem podobny czas niż rok temu w sumie, więc wyszło ok, ale tutaj musiałem zrobić szybciej niż mój poprzednik, żebym stanął na podium, no i zrobiłem to szybciej, co okazało się potem, że było drugim wynikiem i dało mi drugie miejsce w ogólnej klasyfikacji. Śmieszna też sprawa, bo gdyby ten worek mi nie zleciał, nie dostałbym kary, to prawdopodobnie byłbym pierwszy w całych zawodach. No ale nic, no. Kule wrzuciłem wszystkie, tam one były do 180 kilku, nie wiem dokładnie, chyba 184 była ostatnio, więc nie była jakaś tam super ciężka, ale udało mi się, więc się nawet ucieszyłem na koniec, bo wiedziałem, że jestem na podium. Adam Ruszkowski! Piony ze wszystkimi trzeba zbić. Fajny puchar dostałem. And ladies and gentlemen, we respect I call out the name of the champion. The former world champion of 2000. No i tutaj zakończenie zawodów do telewizji, bo to przecież seria Strongman Champions League jest w telewizji, można oglądać i zawsze robią materiał
do telewizji nagrywają i tak dalej. Okay, thank you, ladies and gentlemen. I wish you all the best during the rest of the event. Potem poszliśmy zjeść na te healthy food i jakiś tam się prężył koleś w spodniach i w dreadach. Nie wiem kto to, ale no pewnie ktoś znany. No, na wyjściu fajne auta, Polones, Passat. Tu w tle jeszcze stoją Deu Tico i Fiat 500. A wiedzieliście, że w toalecie w Dubaju nie ma szczotki, tylko taki prysznic? Poszliśmy na afterparty. Jakaś pani tańczyła, jakieś tańce arabskie. Taniec brzucha, czy co to tam, więc też to nagrałem, żebyście sobie pooglądali też. No i potem klasycznie Teslą na lotnisko, z powrotem do domu, pofrunąć. Chyba najlepsze KFC jakie jadłem to właśnie na lotnisku w Dubaju, bo naprawdę dobre i smaczne kurczaki. Normalnie to tak średnio przepadam. Mega duże miejsce na nogi na powrocie, fajne miejsce dostałem. Podsumowując zawody, całkiem ok, z siebie jestem dość zadowolony. Zrobiłem co mogłem, kolano mi nie przeszkadzało. No organizacyjnie mogłyby być lepiej, ale wszystko dla oka fajne, dla widzów i tak dalej, fajny puchar. Konkurencje też takie ok. No i co? I teraz przygotowania pod finał. Zostały 3 tygodnie. Trzeba się dobrze przygotować. Konkurencje już są znane. No także czeka mnie trochę pracy i zobaczymy jak to wyjdzie. No. Dobrej myśli jestem. Wydaje mi się, że mogę powalczyć o podium, a jak będzie w rzeczywistości, to zobaczymy. Także tyle na dzisiaj. Dziękuję za oglądanie i trzymajcie się.